Witajcie moi mili, ja wiem, że ostatnio na kanale sporo bawarskich rzezimieszków, ale kurczę pieczone, jaki tam stoi przypadek. Oto BMW 335i z 2006 roku. Przyjechał do mnie Łukasz tą maszyną. Siema Łukasz. Cześć. Auto ogólnie jest troszkę zmodyfikowane, ma potencjał. Na ile mniej więcej? Silnik jest zbudowany na ponad 1000 koni. Na ponad 1000 koni. I tutaj już mamy, w grę wchodzi nie tylko benzynka, ale również etanol. Tak. Wszystko sobie dzisiaj sprawdzimy, ale dzisiaj już mówię Wam, tyle pogrzebaliśmy tutaj, mamy pewien problem z ceweczką, ale próba autostradowa będzie. Tak szybciutko przyjrzymy się tej maszynie z bliska i w zasadzie tak pomyślałem, normalnie sam omawiam samochody, ale tutaj zostało tyle modyfikacji zrobionych, że po prostu Łukasza będę dopytywał i zrobimy sobie taki mini Nie ma sprawy. wywiad. Pasuje. 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 335i z 2006 roku. Standardowo, jak tutaj rozmawialiśmy, była manualna skrzynia biegów. Jaka teraz jest skrzynia? Z 8 HP 70 wzmocniona z koszem biletowym, dodatkowymi sprzęgłami. Także potencjał ta skrzynia ma na około 1500-2000 Newtonów i na pewno przenosi do działu. No, każdy z nas wie, że ZF 8 HP dobrą skrzynią jest. Jeśli chodzi o takie zmiany wizualne, no to felgi, Tak, lotka z tyłu. lotka z tyłu, układ hamulcowy. BMW F22M. To jest M2. Aha, z M2, ok. Tutaj jak widzicie, wszystko jest już przyszykowane, raceboxik i tak dalej. Lusterka fistingowe, też to jest element dodatkowy, karbonik. Czy to prawdziwy karbon? To jest ABS z pokryciem karbonowym, ale lotka już jest prawdziwym karbonem. Ale by się dało nabrać generalnie. Wygląda to wszystko naprawdę bardzo realnie. O teraz jak słońce pada, no to już jest karbonik. Powiem Ci, że wizualnie ten samochód można powiedzieć, że jest takim sliperkiem nawet, bo nie wygląda na 1000 aż koni mechanicznych, że mógłby mieć. Dzisiaj będziemy jechać tak na ile... Bo dobra, o mocy porozmawiamy sobie później. Jeśli jesteśmy przy wyglądzie zewnętrznym, no to auto jest troszeczkę niższe. Jakie mamy tutaj zawieszenie? BC Racing ZR. W tej chwili jest na ustawieniu średnim, bo nie lubię całkiem na glebie, bo na to, że to później dobija, jak się jeździ. Aha, bo to jest istotna sprawa, że przecież w ogóle to jest Łukasza Daily. Ten samochód ma 402 000 kilometrów, wyobrażacie sobie? 402 000 kilometrów. I 18 urodziny. 18 urodziny. Silnik tutaj ogólnie był gruntownie modyfikowany, ale na oryginalnych flaczkach jakby. Ile on przejechał? 400 000 kilometrów dokładnie. 400 000 kilometrów, także 400 002 ma, także... A to dlatego mogą teraz pewne takie kruczki, powiedzmy, Tak, bo trzeba się wychodzić, trzeba doprasować. No. Wyjechało auto z warsztatu wczoraj o 18 po ciężkich bojach i niestety jeszcze mamy gremliny, ale Do opanowania. tak, to już sama końcówka jest. Może najpierw tak szybciuteńko zajrzymy sobie jeszcze do wnętrza. Na 18 urodziny to był prezencik, obszycie kierowniczki w ten sposób. Czy ja wiem? Czy tutaj coś różni się względem serii dużo ten samochód? Raczej nie za bardzo. Jedynie proszę, ten wyświetlacz tutaj. Kojarzę ten wyświetlacz już z E38, która była kiedyś na kanale ZF 8 HP. No i właśnie ze skrzynią biegów ten wyświetlacz tutaj współgra. Właściwie jest od tego, to różne funkcje tutaj pokazuje, różne programy. Temperatura oleju w skrzyni biegów. Coś jeszcze? Tak, można Coś wybrać jeszcze programy i pokazuje też procentowo ile sprzęgła jest wciśnięte. Ponieważ to auto ma sprzęgło. Ach, faktycznie, ma sprzęgło, proszę bardzo. Można sobie strzelić ze sprzęgła w ZF 8 HP. Tak. Na lamiku? Na lamiku, turbo lamik controller. Dobra, czyli tak jak tamta E38. No i dobra, co? Zajrzymy jeszcze pod maskę, to taka szybciuteńka prezentacja będzie. Łukasz tutaj się śmieje, że prawie fabryczny silnik. Może zapytam od razu, czy jest tutaj kagańczyk? Nie ma. Czy jest jedynie, ale jako przykre wspomnienie? Jest, kiedyś był. No dobra, no to patrzcie. N54. Tak wygląda, proszę Państwa, N54. No i dobra, Łukasz, od czego tutaj zaczniemy? No największa modyfikacja to jest single turbo. To pojedyncza turbina duża, Garretta GTX 3584 RS.
Do tego jest customowy kolektor wydechowy zbudowany przez Winchester Motorsport z downpipem na 3,5 cala. W europejskich samochodach jest to bardzo łatwe do zrobienia, w angielskim samochodzie niestety nie, bo jest układ kierowniczy No drążek. tak, bo przecież to Anglik. Tak. Kolejnie modyfikacja to jest układ dolotowy. Wszystko jest już w metalu, ponieważ plastiki pękały. Za duże ciśnienie do ładowania, bo tu ponad 2 bary ładuje, jak już wszystko działa dobrze. No, przepraszam, że Ci przerwę, ale jak tak patrzymy na to wszystko, to tutaj w ogóle jeszcze zostało oryginalne? Ten zbiorniczek? Tak, ale jest ze To? złej strony. To zostało oryginalne. Alternator jest mój oryginalny, 402 000 km przebiegu ma. Przepustnica jest oryginalna. Wałki rozrządu są, jeden jest oryginalny mój, drugi już nie jest mój. Koło zamachowe jest oryginalne. No dobra. No, takie, nie za dużo. To lepiej mówmy. To jest bardzo ciekawa sprawa. O kurczę, się poparzyłem. WAG, #WAG. Cewki pochodzą z Audi. Z Audi R8, Audi modeli z silnikami V6 i RS6, V8, tak, S7, i coś z takiego. 10-cylindrowego Lamborghini. Jest to adaptacja wiązki Beamer Live. Przetwarza sygnał z ECU BMW na pojedynczą iskrę do tych cewek, żeby było duże kopnięcie przy dużym doładowaniu. To też w zasadzie to jest w ogóle Tak, wszystko pokrywa na zawory jest też już metalowa, ponieważ plastikowa mi pękała od doładowania. To są, proszę Państwa, problemy dopiero. Jak już pokrywa, pęka od doładowania. Jest uzewnętrzniony cały system próżni wysokiego i niskiego obiegu. Także mamy takie węże od koparki założone, fajne. Ale jest to zrobione w ten sposób, żeby nie śmierdziało w kabinie olejem, bo można zrobić łatwo tylko wentować w atmosferę z filtrami, a tutaj jest obieg zamknięty. Bardzo, proszę bardzo. Rozpóreczki i te wszystkie wzmocnienia tutaj pełnią oczywiście swoją funkcję, ale też już dodatkowo pełnią funkcję jakby takich wieszaków po prostu pod wszystko. To jest, proszę, elemencik zawieszenia. Tak, jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego tak brzydko to wygląda, to są specjalne otuliny termoizolacyjne, żeby się nie grzał olej od zawieszenia przez temperaturę pod maską. I to bardzo dobrze działa, spełnia swoją rolę, a samochód jest do jeżdżenia, a nie do oglądania pod maską. Tak jest, tutaj Łukasz normalnie sobie do pracy jeździ tym samochodem. Łukasz do mnie teraz, żeby nakręcić ten test, przyjechał 520 km, bo leci akurat do Anglii. Do domu po prostu jadę. po drodze sobie, Tak. po drodze sobie kręcimy próbę autostradową i taki teścik. Takie prezentacja po prostu, że takie samochody jeżdżą, istnieją. W dodatku ten wóz ma katalizator, czy katalizatory? 2 katalizatory, 4,5 cala, MagnaFlow 300 celów. I normalnie przechodzi przegląd, tutaj tak. nie ma żadnych wałków, Tak. że tam coś tego, przymknąć oko. Normalnie MOT to jest, tak? Tak, w Anglii to się nazywa MOT i auto przechodzi MOT, jeżeli mam 30% alkoholu w baku lub więcej. Bardzo, jacy Anglicy są Wyrozumiali? wyrozumiali, dokładnie, i tolerancyjni Tak. mega. Coś tutaj jeszcze właściwie, to by można było w zasadzie opowiadać godzinami o tym wszystkim, Można jak to by. było montowane, jak Tak. to było adoptowane przecież pod wszystko, przecież to wszystko nie jest takie plug and play, znaczy No niektóre nie. rzeczy tak, niektóre nie. Tutaj, żeby zmieścić układ wydechowy, to cała podłużnica musiała być zmodyfikowana, żeby uzyskać 2 cm więcej miejsca. Bez 2 cm nie było szans wsadzenia 3,5 calowego downpipe'a. Wastegate mamy na recyrkulację, czyli jest ciche auto na pełnym buście. W silniku mamy zakute korby, zakute tłoki. Wszystko jest luźno spasowane, typowo pod wysokie osiągi. Pierścienie sam dopiłowywałem sobie, żeby była odpowiednia przerwa między pierścieniami. Układ dotryskowy, mamy 6 dodatkowych tryskiwaczy. W tej chwili używam Bosch 730cc. Sterowany jest to dodatkowym komputerem Reflex. Ten komputer komunikuje się przez CAN bus z ECU BMW. Tu jest ciągle oryginalne ECU, to nie jest na zewnętrznym sterowniku. I dzięki tej komunikacji dwukierunkowej, jeżeli występuje błąd wtryskiwacza pośredniego, samochód wchodzi w tryb awaryjny automatycznie, nic się nie dzieje. Wszystkie zabezpieczenia działają. Kontrola trakcji BMW działa, wszystkie systemy działają. Tutaj jak przypomnę, jeszcze rozmawialiśmy wcześniej, jest też, zwróćmy uwagę, że tutaj są takie blendy na spryskiwacze, Tak, są. ale też tutaj są spryskiwacze, tak to powiedzmy nazwijmy, też są spryskiwacze na interkule. Tak, są tam schowane pod belką będzie może tego widać. nie będzie widać, ale są 4 spryskiwacze i jeżeli użyję sprysku na szyby, to one też pryskają na
intercooler. Myślę, że teraz można wspomnieć o parametrach, jakie generuje ten samochód, tak mniej więcej pi razy oko, no bo to każda modyfikacja, każde dolanie etanolu, inna dawka, inne ustawienie przede wszystkim programu, patrząc z perspektywy doładowania, no to wartości mogą być tutaj różne, takie oddowy, widełki jakbyś mógł. Od 550 koni na najniższym doładowaniu, 18 PSI. Z etanolem? To jest bez etanolu, na zwykłej benzynie 95. Okej. Największą moc, jaką wygenerowałem i zmierzyłem, to jest 1070 koni na 2 barach doładowania na 75% etanolu w baku. Tam już ponad 1200 Nm. Tak, 1240 Nm. Z tym, że to było zanim głowica została zmodyfikowana, porting zrobiony, także teraz ma lepsze przepływy. No ale przez to nie mam jeszcze mapy, żeby to wykorzystać, jeszcze nie wszystko jest wyśrubowane. Wystrojone po prostu. Wystrojone tak jak ma jest. być. Wyśrubowane, masz rację. No dobrze to ująłeś. Dzisiaj na próbie autostradowej depniemy sobie, zobaczymy jak z tą ceweczką, bo naprawdę troszeczkę tutaj już się napracowaliśmy z nią. Właściwie Łukasz się napracował, ja tutaj logistyczne. Proszę bardzo, Tesla to jest taki cichy bohater, wy tak wyzywacie ten samochód, a dzisiaj normalnie jeździliśmy, Ratował żeby życie. klucz kupić. Czy tam jakąś przejścióweczkę i tak dalej. No zobaczymy jak to będzie na próbie autostradowej, ale jakieś 100-200, 200-250 orientacyjne spróbujemy sobie dziabnąć. Zobaczymy też jak będzie z prędkością maksymalną, bo jest popołudnie, jest trochę ruch. Łukasz pojedzie ze mną. Jak się nie boi. Nie, ja się nie boję. Nie, petrolheada się bać, no to gdzie. No i dobra, tutaj zamykamy już maskę i myślę, że możemy udać się powoli na przejście graniczne w Kołbaskowie. Zobaczymy, co to będzie. No dobra, jesteśmy na miejscu i możemy palić bestię. Przy tym jakiś soundcheck. Powiem Wam, ten silnik chodzi naprawdę surowo. Dzisiaj Łukasz będzie jechał ze mną. Wiecie, on zna ten samochód, on budował ten samochód i tak dalej. I myślę, że będzie mi tutaj korygował, jakbym tutaj coś źle się obchodził z tym autem. Może będziemy zmieniać też programy i tak dalej. Myślę, że możemy cisnąć. Może zmieńmy program najpierw na drugi. Tak, na drugi? Bo teraz jest program na... Pierwszy na mapie Flex Fuel, czyli sam sobie dostosowuje moc, ale to jest najsłabsza mapa. Najsłabsza Taka do mapa. jazdy na co dzień. Dobra, jak to tutaj zrobić? Strzałka w dół i minus na kierownicy 3 jednocześnie. sekundy? Tak. I Ja teraz, już wcześniej miałem pokazać jak to się robi. i teraz wybierakiem tu na dole od Dobra, to ty zrób może. tempomatu Okej. przytrzymujemy zatwierdzony program. Aha, i na obrotomierzu się pokazało, że druga mapa. No dobra. To jest druga mapa. I teraz trzeba... możemy jechać, czy zgasić, odpalić? Nie. Dobra. To można podczas jazdy normalnie na autostradzie przepustu na godzinę zmieniać. Mhm. Powiem Wam, troszeczkę mi dziwnie, jak siedzę po tej stronie, takie nienaturalne jest chwytanie za gałęcjusza po tej stronie. Tak. No, szpera tutaj się odzywa. To jest płytkowa szpera, tak? Jest specjalnie dołożona dodatkowa płytka, żeby spinała 1000 N. Troszkę obniżymy sobie tutaj nawiew. Jeżeli chcesz pełną moc, to trzeba kontrolę trakcji wyłączyć. Mhm. Dobra, proszę tutaj pan. Kontrolę wyłączymy, no. Będę tutaj uważał. Auto jest trakcyjne. Wcześniej już się przejechałem tym samochodem. Jest trakcyjnie, ale trzeba jednak ręce na kierownicy mieć. Dzisiaj możemy jechać z włączoną klimatyzacją. Nie ma tutaj różnicy. Dobra, ja tutaj spokojnie na razie wjadę. Dobra. To jest jeszcze polska strona, także nie chcemy przekroczyć prędkości, no bo
puszczałem tutaj GPS strasznego Malaga. Dosłownie w moment od 80 do 120 przyspieszyliśmy, nie wiem czy to sekunda jakaś była. Coś strasznego. To jest dziad. No i jak na razie spokojniutko. Łukasz, powiedz mi, teraz jest na D i Tak. na S sobie przerzucimy po prostu na Tak. M, żeby M1 tutaj było, tak? I żeby to... Dokładnie, wtedy mamy 8 programów do użycia z kontrolera Turbolamik. Pojedziemy na programie 4, który jest takim średnim pomiędzy drive'em a maksymalnym motosport ustawieniem. Dobra, i teraz jeszcze tutaj moja taka uwaga, to są starsze liczniki, ale to jest bardzo ciekawe, bo tutaj można 8 bieg, 7 pokazać, to jest ZF8 HP wsadzone zamiast manuala, ale liczniki są tak przekodowane, że nawet 8 bieg tutaj nam pokażą. Wszystko to jest takie no, dopracowane. Chciałem powiedzieć jak fabryka, ale kurczę, jak słyszę ten dźwięk, to jest taka surowizna straszna, ale to mi się podoba, ściągnę tutaj kamerę. Bardzo surowy dźwięk, nie wiem, tych wszystkich sprężynek, tych wałków, tego wszystkiego, to tak to słychać tutaj. No ale tak ma tutaj być, proszę Państwa. Zobaczymy, czy takie BMW jest przypałowe. Nie jest przypałowe. Nie jest. Ej, ogólnie taka BMA wygląda na szybko, bo przecież to E90 dwójka, ale proszę Państwa, jest to jednak sleeper, jak jest tutaj potencjał na ponad 1000 koni mechanicznych. Dobra, i z trzeciego biegu sobie 100-200 zmierzymy. To niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Jakiś problemik mamy techniczny. No i właśnie dlatego tutaj Łukasz jest ze mną. Łukasz tutaj koordynuje non-stop wszystko z telefonu. Błędu już nie ma. Modyfikowane auta, no to czasami takie rzeczy się pojawiają. No ale to wina to jest duperel w zasadzie, no bo cewka. Nie mam więcej cewki. 100-200 spróbujemy, nie? Jeszcze raz. Dobra, tutaj z jedną cewką jakiś problem. Po prostu przy najwyższych obrotach ona no wywala nam, ale do 6000 będę tutaj zmieniał biegi, no i zobaczymy jakie tutaj wyjdzie 100-200. Dobra, 7,21, 1,2% pod górkę. Dobra, tutaj taki tryb późnego Ryszarda w sumie możemy sobie chwilkę zrobić. Później zobaczymy na równiejszym terenie. Zresztą ja w ogóle mogę z Raceboxa korektę tutaj wgrać. Ten licznik to widzę tutaj jest prędkościomierz taki just for fun do 260 km na godzinę. Teraz nie cisnę, bo jest co chwilę ktoś się tutaj wyprzedza. W zasadzie na 8 biegu możemy sobie jechać ciągle. No nie, i teraz tutaj pan jedzie. No to go dziabniemy. Ale chyba depnąłem przy 205 km na godzinę. Rozpędzony Jaguar tutaj ciśnie 2.0 w dieselku. Jaguarowskie Ingenium bardzo lubią sobie padać. Dobra, depniemy tutaj po prostu. Zawrotka na Szwed, Uckermark, miejsce się nazywa, mały soundcheck. Aż się boję soundchecku, bo zaraz trzeba będzie zjechać. O matko, ale strzela. Jezus Maria. I tutaj właściwie powinienem, jak prawdziwy właściciel BMW, pojechać bokiem. Tak. Ale że nie jestem właścicielem BMW, tylko Łukasz, to tego nie zrobię. Okej, jak widziałem, tam przewód jest do zawieszenia, więc można sobie manualnie, ale regulować jego sztywność po prostu ciśnieniem oleju. Tak, Tak, jest osobny zbiorniczek.
3 stopnie regulacji. Jest docisk, odbicie i jeszcze jest twardość. No i proszę bardzo. Dwa pomiary identyko wyszło. 100-206 73 i 200-256 73. W ogóle. Jeszcze pojeździmy tak z godzinę i będziemy już w 5 sekund robić. Tak. Może się samo naprawi. Citroeniarz się kapnął, że chyba coś tutaj na BMA w testy. No i dobra. Poszczególnie. Tarcze się pokrzywiły na Nürburgringu. Misza pokrzywi. Nisza, a jeszcze nie wymienione. Dobra. Nie musimy zwalniać. W ogóle teraz wyszło 6,54 jeszcze. Teraz nie troszkę idzie, ale ciągle jeszcze jest wibracja. Jeszcze nie jest pełna moc. Dobra, nie będziemy dzisiaj próbować, bo jest trochę za duży ruch. Będziemy zwalniać, bo zaraz ograniczę. Mi się wydawało, że ta cewka coś z powrotem czułeś, nie? Dlatego ja odpuściłem i nie chciałem go po prostu tam Tak, bo ona zaczyna w ogóle mieć fajer nie odpalać i wtedy dopiero po sekundzie wygrywa błąd. Zaczyna sam. No dobra, taka to była próba autostradowa. Troszkę tak metodą prób i błędów teraz jechaliśmy przez tą jedną ceweczkę. To głównie z tą cewką rozjeździć, pojeździć, jeździć, obserwować przede wszystkim. Tak, No bo i przede wszystkim mapę trzeba zrobić, bo mapy jeszcze nie ma pod tą modyfikację silnika. tak, bo teraz silnik był zmodyfikowany. Jak tutaj zostanie dostrojony, to powinno dojść mniej więcej 100-110 koni mechanicznych, tak szacujesz? No zobaczcie, 284 km na godzinę w trybie luźnego Ryszarda. Jestem pod wrażeniem, że tutaj w ogóle temperatury, jakoś na temperaturach nie zrobiło to wrażenia ta jazda, w ogóle jakoś tak, nie, Tak, po prostu. może tak być. Sam obserwowałem, bo największe zmiany były w systemie chłodzenia w tym samochodzie zrobione, żeby na torze wytrzymywał, nie gazował się. No właśnie, ja też tutaj obserwowałem właśnie na tym wyświetlaczu i na tym i tak kurczę, wszystko naprawdę 110, bardzo rozsądnie. 130 to są granice bezpieczeństwa Bardzo tego NPC. rozsądnie. Także jesteśmy daleko od granic bezpieczeństwa. No i dobra, myślę, że w tym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa, jak i ten samochód Wam się niesamowicie podobał, ten cały pakiet petrolheadowy. Dziękujemy Łukaszowi za udostępnienie tego wypasa do filmu. Nie ma za co, obiecuję poprawić. Nie dociągnięcie. Obiecuję poprawę. Już Tak. nie będziemy mówili, gdzie się tak mówi, bo znowu będziecie mówili, że jakieś polityczne zaczepki tutaj robię. Do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.